Wyobraź sobie świat, w którym kod ożywa, gdzie linie tekstu stają się potężnymi narzędziami, a programy tkają magię na ekranie. W tym świecie pętle są niczym magiczne zaklęcia pozwalające na powtarzanie czynności, tworzenie nieskończonych sekwencji i odkrywanie tajemnic algorytmów. Ale uwaga! Pętle mogą być również pułapkami prowadzącymi do nieskończonych pętli i błędów w programie. Opanuj sztukę pętli, a staniesz się potężnym czarodziejem kodu. W dzisiejszym odcinku odkryjemy sekrety pętli, nauczymy się ich rodzajów, zastosowania i mocy, jakie skrywają. Pętle w programowaniu, o co chodzi i jak ich używać. Zaczynamy. Pętla to konstrukcja w programowaniu, która pozwala na powtarzanie pewnych instrukcji wiele razy. Tak jak nasz pirat powtarza instrukcję, byśmy oddali złoto, dopóki go nie dostanie. Powtarza. W końcu jak dostanie, no to przestanie powtarzać. Wyobraź sobie, że chcesz pomalować płot. Zamiast malować każdą deskę samemu, pędzlem, jedną po drugiej, możesz powiedzieć, by komputer to zrobił za ciebie, używając właśnie pętli. Po pierwsze, zdefiniuj pętlę. Powiedz komputerowi, ile razy ma powtórzyć malowanie. Na przykład, jeśli płot ma 10 desek, możesz ustawić pętlę, aby powtórzyła się 10 razy. Po drugie, napisz instrukcję. W pętli napisz instrukcje, które komputer ma wykonać za każdym razem. W tym przypadku instrukcja będzie brzmiała: pomaluj jedną deskę. Po zdefiniowaniu pętli i napisaniu instrukcji komputer wykona je tyle razy, ile razy określiłeś. W naszym przykładzie komputer pomaluje 10 desek płotu, jedna po drugiej. Istnieje wiele różnych typów pętli, ale wszystkie działają na tej samej zasadzie. Powtarzają instrukcję określoną liczbę razy. Pętle są bardzo przydatne w programowaniu, ponieważ pozwalają na automatyzację powtarzalnych zadań. Czasem zdarzy nam się zrobić nieskończoną pętlę, czyli taką, która powoduje ciągłe wykonywanie tego samego fragmentu kodu, bez przerwy. W rezultacie pętla powtarza się w sposób ciągły, dopóki system operacyjny jej nie wykryje i nie zakończy programu z błędem lub dopóki nie wystąpi inne zdarzenie, takie jak automatyczne zakończenie programu po określonym czasie. Wyobraź sobie, że musisz wturlać głaz na górę. Turlasz, ale przed dojściem do szczytu głaz stacza się z powrotem na dół i musisz go od nowa wnosić. I tak w kółko bez końca. Ta sytuacja jest analogiczna do nieskończonej pętli w programowaniu. Ciągle powtarzasz te same czynności, bez żadnego postępu ani celu. Hej, jeśli podobał wam się materiał, to nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować kanału i kliknąć dzwoneczek. Dzięki. Rodzaje pętli. Pętla while. Wyobraź sobie pętlę while jako maszynę do produkcji. Maszyna ta ma dwa główne elementy. Jeden warunek. To zdanie, które mówi maszynie, czy mam powtórzyć daną czynność. Na przykład warunek może brzmieć: dopóki liczba wyprodukowanych butelek jest mniejsza niż 6. No i drugie to czynność. To zadanie, które maszyna wykonuje, jeżeli warunek jest spełniony. Na przykład czynność może polegać na produkcji butelek, dopóki nie będzie ich 5. Zobaczmy, jest jedna butelka i produkuje dalej i tak dalej, dopóki ich nie będzie 5. Zobaczmy, jak działa pętla while w schemacie blokowym, łatwiej to może zobrazować. Po pierwsze, maszyna sprawdza warunek, czyli to nasza liczba butelek. Jeżeli warunek jest prawdziwy, a jest, bo jest ich 0, maszyna wykonuje daną czynność, czyli produkcję tej butelki. No i później maszyna wraca do pierwszego kroku, do tego warunku i znowu sprawdza, czy mamy mniej butelek niż 6. Jeżeli warunek będzie fałszywy, więc liczba butelek będzie po prostu liczbą 5, no to zakończymy naszą pętlę. Bo liczba butelek jest po prostu 5, więc warunek nie jest już prawdziwy, no to kończymy. I przykład. Wyobraźmy sobie, że chcemy wyświetlić liczby od 1 do 5. Możemy to zrobić za pomocą pętli while. W tym przykładzie warunek to liczba mniejsza równa 5, a czynność to będzie wypisywanie tej liczby do konsoli.
Maszyna sprawdza warunek. Ponieważ liczba jest równa 1, a 1 jest mniejszy lub równy 5, prawda? Warunek jest prawdziwy. Maszyna wyświetla więc liczbę 1 na ekranie. Następnie maszyna zwiększa liczbę o 1, co oznacza, że liczba jest teraz równa 2. Maszyna ponownie sprawdza warunek. Ponieważ 2 jest mniejsze lub równe 5, warunek jest nadal prawdziwy. Maszyna wyświetla więc liczbę 5 na ekranie i tak dalej. Pętla while będzie działać tak długo, jak warunek jest prawdziwy. Gdy warunek stanie się fałszywy, maszyna przestanie powtarzać czynność. No dobrze, zobaczmy jak to działa w naszym edytorze kodu. Wpierw wpisujemy liczbę, czyli zmienną i zaczynamy od 1. Możemy od 0, no ale tutaj jest od 1 po prostu. I teraz jest pętla while liczba jest mniejsza równa 5. I to jest nasz warunek. No i wypisuj tą każdą liczbę po kolei. I teraz musimy zwiększyć liczbę, żeby nie było nieskończonej pętli. Dobra. Odpalamy. No i jest. Od 1 do 5 wyświetli. Tak działa pętla while. Jak mogliśmy zauważyć, pętle while są bardzo przydatne do powtarzania czynności określoną liczbę razy. Na przykład możemy użyć pętli while do wyświetlenia elementów listy, tak jak wcześniej zresztą. Powtarzania czynności, dopóki nie zostanie spełniony określony warunek. Na przykład możemy użyć pętli while do pobierania danych od użytkownika, dopóki nie poda on prawidłowej wartości. Pętle while są podstawowym elementem programowania i są używane w wielu różnych językach programowania. Drugi rodzaj pętli. Pętla for. Wyobraź sobie pętlę for jak maszynę do powtarzania czynności, która działa na podstawie listy elementów. Czyli widzi, że ma zbiór tych 6 butelek i musi im dodać 6 znaków kreskowych, tak jak tutaj. Pętla for działa tak, że maszyna otrzymuje listę elementów, to na 6 butelek, pobiera jeden element listy, następnie wykonuje określoną czynność, tutaj chcemy dodać kod kreskowy, no i później wraca do kroku drugiego dla każdego elementu, dopóki do każdych nie doda na przykład, tak jak tutaj, kodu kreskowego. I zobaczmy w przykładzie, powiedzmy, że chcemy sobie wypisać listę produktów. No i w zależności od listy tych zakupów, po prostu wypiszemy później za pomocą pętli for, tylko no muszę zapisać tą listę zakupów tutaj. Dobrze, jak widzimy mamy 4 elementy. I zaczynamy pętlę. Dla każdego produktu w naszym liście zakupów wypisujemy dany produkt. Czyli no jak są 4, no to wypiszę 4. I odpalamy. No, ładuje się. I wypisuję. Widzicie, są 4 po kolei. Przykład, będziemy korzystać z funkcji range. Najpierw jest is, czyli zmienna do iteracji, później funkcja ta range i zaczynamy od 2, kończymy na 11 i co ile ma zwiększać. Będziemy zwiększali co 2, tak? Czyli będzie 2, 4 i tak dalej. Dobrze, i wypisujemy po prostu każdą liczbę parzystą tutaj będzie. Zobaczmy. No jest. Zwiększyło o 2, no to parzyste dało. Można to trochę inaczej zapisać. Zapisujemy najpierw for i range, no to od 1 do 10 będzie, 11 nie wlicza. I teraz dajemy instrukcję warunkową, sprawdzamy czy reszta z dzielenia będzie, czy nie. To procent, no to jest modulo, to właśnie sprawdza tą resztę z dzielenia. No jak nie, no to piszemy. Po prostu parzystą piszemy. Nieparzysta by była 1 jakby co. No i wypisuję.
ostatnim przykładzie będziemy chcieli obliczyć średnią wartość elementów listy. Najpierw piszemy listę, no tutaj od 1 do 5. Teraz od czego chcemy zacząć. I za każdą liczbę w naszej tablicy będzie ich 5. Dodajemy liczbę do naszej sumy. I następnie robimy średnią, po prostu dzieląc sumę na długość naszej listy, czyli będzie na 5 podzielone. No i wypisujemy. Zobaczmy, jest 3. Dzięki za obejrzenie materiału. W kolejnym omówię bardziej zaawansowane pętle. A jeśli interesuje Was, czym są listy, to zapraszam tu. Na razie.